Szanowni Państwo, w tym materiale chciałbym opowiedzieć o rozkładanym stole warsztatowym McAllistera, który użytkuję od ponad 3 lat. Podobne konstrukcje mają w swojej ofercie również inne marki. Na polskim YouTubie można znaleźć kilka recenzji tego stołu, ale dotyczą one w miarę nowych egzemplarzy. Ja w tym materiale chciałbym opowiedzieć również o wadach, które ujawniły się z czasem. Jedną z największych zalet tego stołu jest to, że jest składany. Co więcej, aby go złożyć lub rozłożyć potrzeba ledwie kilku sekund. Zacznijmy od rozkładania. Wystarczy odciągnąć 2 niebieskie zatrzaski znajdujące się w blacie, wówczas dolna półka odłączy się od blatu, a opadając w dół rozłoży nogi. Podnosząc środkowy wspornik za uchwyt, będący jednocześnie rączką do przenoszenia, zablokujemy stół w pozycji stabilnej. Wówczas w środku blatu pojawi się niebieski element z napisem Locked. Środkowy wspornik w trakcie podnoszenia powinien wyprostować boczne wsporniki na zgięciach. Składanie stołu jest już troszkę gorsze. Gdy ciągnąłem za rączkę, aby złożyć środkowy wspornik, to często kończyło się to skaleczeniem. Element dosyć dobrze się blokuje, a dostęp do uchwytu nie jest zbyt wygodny. Ja zamiast tego wspornik wypycham z drugiej strony, następnie boczne wsporniki dociskam na wysokości zgięcia i teraz wystarczy podnieść stół, trzymając za dolną półkę, dociśnie się ona do blatu i jednocześnie złoży nogi. I tutaj potencjalnie objawia się kolejna wada stołu. Nie jestem przekonany, czy ten sposób składania będzie wygodny dla osób o drobniejszej posturze. Dla mnie bardzo istotne było, że stół składa się na płasko i da się łatwo przenosić. No i tutaj ujawniła się kolejna wada. Nogi nie blokują się idealnie na płasko w stole, mają troszkę luzu i w trakcie transportu potrafią się nieco odchylać. Nie jest to może wyjątkowo uciążliwe, ale czasem przeszkadza. Stół waży około 12,5 kg, zatem nie jest zbyt ciężki w transporcie. Blat ma 84,5 cm długości i 54,5 cm szerokości. Grubość złożonego to zaledwie 11 cm, a po rozłożeniu zyskujemy stół roboczy o wysokości 76 cm. Dolna półka znajduje się na wysokości 44 cm, a między blatem roboczym a dolną półką powstaje przestrzeń wysokości 26 cm. Blat ma grubość 6 cm, a dolna półka około 5 cm. W blacie znajdują się 2 niebieskie prowadnice, w których umieszczamy dołączone ściski. Ich rozstaw szczęk wynosi maksymalnie około 31 cm. Blat nie ma kształtu regularnego prostokąta, po bokach znajdują się 2 wcięcia będące uchwytami. Ograniczają one długość stołu do 72 cm na szerokości około 12 cm. Jednak dzięki temu łatwiej jest sięgać po dolną półkę w momencie składania. Ponadto mamy jeszcze 2 otwory do chwytania znajdujące się w środku stołu i 4 mniejsze otwory wzdłuż jednego z dłuższych brzegów. Producent chwali się, że stół może wytrzymać około 180 kg obciążenia. Wyglądające identycznie stoły innych marek mają deklarowaną nawet wyższą nośność, która przekracza nawet 400 kg w przypadku Kettera. Ale jak to przekłada się na stabilność? Stół nie jest całkowicie sztywny, pod wpływem nawet niedużych sił ulega skręceniu, co odczuwalne jest często w trakcie cięcia. Można to zauważyć zarówno we fragmencie, gdy korzystam ze stolika z wyżynarką, tnę pilarką tarczową czy pracuję z ukośnicą. Aby ułatwić obserwację tego zjawiska, naniosłem czerwonymi liniami pozycję stołu w czasie spoczynku. Moim zdaniem dosyć łatwo jest również przesunąć stół. Na dworze na kostce wystarczyła siła około 70 N, a w garażu włożonym płytkami tylko 40 N. I rzeczywiście czasem stół potrafi się nie tylko skręcić, ale i delikatnie przesunąć w trakcie pracy. Zaletą tej konstrukcji składanego stołu jest również dolna półka pod blatem. Można tam na przykład odłożyć osprzęt czy akcesoria w trakcie pracy. Jednak przede wszystkim mieści ona 2 ściski automatyczne. I teraz pojawia się pewien problem, bo albo zanim zaczniemy odkładać rzeczy na półkę wyciągniemy ściski, albo później trzeba będzie wszystko z półki przestawiać, by uzyskać do nich dostęp. Zresztą wolnej przestrzeni na półce nie ma wcale tak dużo, a w jej dowolnej organizacji przeszkadzają nogi, wsporniki i wytłoczenia. Mi było trudno przywyknąć do pozycji, w jakiej chowa się ściski.
Chociaż z drugiej strony właśnie w takiej pozycji są one od razu gotowe do montażu w prowadnicach. No prawie. Ściski w swoje lokacje potrafią wchodzić dosyć opornie. Również wyjmowanie ich do najwygodniejszych nie należy. Tu już widać, jak w dolnej półce wyłamał mi się plastik na wysokości trzpienia na szynie ścisku. Po złożeniu stołu widać, że dolna półka nie dolega już do blatu. Jest to tyle dziwne, że akurat ona nigdy nie była zbyt obciążana. Nie wykorzystywałem jej jako stopnia, nie odkładałem na niej ciężkich przedmiotów. Same ściski są też wątpliwej jakości. Od początku chodzą na szynach dosyć opornie. Jeśli są zaciśnięte, np. po wyciągnięciu z półki, to nie wsuniemy ich od razu do blatu, musimy delikatnie rozewrzeć szczęki. Trzpień wsuwamy w poszerzenie niebieskiej prowadnicy znajdującej się blisko krawędzi blatu. Następnie przesuwamy po prowadnicy, ściskamy ścisk i drugi trzpień znajdujący się pod szczęką wsuwamy w otwór w blacie znajdujący się przed niebieską prowadnicą. Aby wyciągnąć ścisk ze stołu, należy te czynności wykonać w kolejności odwrotnej. Oba ściski są automatyczne, a zatem mamy uchwyt z dużą dźwignią, który pozwala na zsuwanie szczęk. Jednak gdy ścisk włożony jest w prowadnicę w stole, to takie działanie powoduje, że szyna ścisku wysuwa się poza obrys stołu. Dlatego przy każdej szczęce mamy też małą dźwignię, która pozwala na jej dowolne przesuwanie po szynie. I teraz kolejna rzecz, która mnie irytuje. Gdy chcemy ścisk rozsunąć, często musimy korzystać ze szczęki bez uchwytu. Problem jest jednak taki, że gdy ją przesuwamy z wciśniętą małą dźwignią, to nierównomiernie dociskamy ją do szyny. Jest ona delikatnie przekręcona, co powoduje, że szczęka stawia znaczny opór przy rozsuwaniu. Oczywiście można ją ścisnąć tak, żeby docisk do szyny był w miarę równomierny, ale ciężko robić to obsługując ścisk jedną ręką. No i na koniec kilka słów o stosowaniu ścisków do chwytania materiału do blatu. Otóż blat od spodu nie ma gładkiej powierzchni, a widoczna jest kratownica, która zapewnia mu odpowiednią sztywność i wytrzymałość. Jednak grubość kratownicy nie jest stała na całej powierzchni. I to, czy uda nam się zatem docisnąć coś do blatu, zależy od ścisków i miejsca na stole. Załączone ściski mają szczęki niewiele odsunięte od ich szyny i takiej wielkości, że dolna szczęka oprze się o kratownicę i krawędź. Chyba że na przykład materiał wystaje poza blat i chcemy go chwycić podchodząc pod skosem. Wówczas powierzchnia podparcia jest mocno ograniczona i w zasadzie obejmuje tylko krawędź stołu. To, czy uda nam się zatem docisnąć coś do blatu, zależy od szczęk ścisku. Tutaj mamy proste ściski śrubowe. Można je tak założyć, że zmieszczą się w wolnej przestrzeni kratownicy i jesteśmy w stanie docisnąć talerzykiem do spodu blatu. Niemniej jednak, gdy chcemy przymocować do stołu parę takich ścisków i między nimi jest ściśle określony odstęp, na przykład chcemy unieruchomić Dremel Motor Saw czy stolik do wyżynarki Wolfcraft, to może pojawić się problem. Bo gdy pozycja jednego ścisku jest właściwa, by go zamocować, to drugi zaczyna opierać się o kratownicę i to w sposób niegwarantujący odpowiedniego podparcia dla szczęki ścisku. Również problematyczne mogą być ściski o małych szczękach, które są odsunięte od szyny ścisku. Tak jak widoczne tutaj bachko. Jeśli trafią w wolną przestrzeń kratownicy, nie da się ich tak ścisnąć, aby powierzchnia szczęki oparła się o spód blatu. Wskutek czego te ściski będą wtedy niestabilne. W takich przypadkach ja czasem posiłkowałem się listewką podkładaną pod blat, która była ściskiem dociskana od spodu.
Po 3 latach użytkowania stół ten nie zachwyca mnie już tak bardzo jak na początku. Najbardziej irytuje mnie praca ze ściskami. Mimo wszystko dalej z niego korzystam. Przede wszystkim dlatego, że powierzchnia blatu jest idealna do mojego warsztatu. Z jednej strony mieszczą się na nim maszyny, z których korzystam, np. wyżynarka włosowa czy ukośnica, a z drugiej bez problemu można go szybko obrócić czy przestawić. Łatwość przenoszenia sprawia, że jest to podstawowy stół, z którego korzystam na zewnątrz. Czy dzisiaj podjąłbym taką samą decyzję jak przed 3 laty i znowu go zakupił? Niekoniecznie. Jeśli pominąć aspekt ekonomiczny, to chyba bym spróbował innych rozwiązań.